W dzisiejszym odcinku zobaczycie, czym różnią się od siebie 4 salonowe kształty paznokci i zobaczycie, jak wykonać krok po kroku migdał, balerinę, kwadrat oraz owal. Pokażemy Wam również, jak prezentują się nowe, zjawiskowo połyskujące odcienie z mini kolekcji Indigo. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj powitajmy instruktora Indigo z Warszawy, Karolinę Łoś. Hej, nazywam się Karolina Łoś i jestem instruktorem Indigo w Warszawie, gdzie prowadzę swoje szkolenia, na które serdecznie Was zapraszam. A dzisiaj pokażę Wam rodzaje i różnice pomiędzy salonowymi kształtami paznokci i będzie to migdał, owal, kwadrat i balerina. Zapraszam! Zacznijmy od produktów, których dzisiaj użyjemy. Pilnik 100×180, pędzelek Cupcake Brush, drewniany patyczek, frez Indigo Cuticle nr 9, Indigo Cuticle nr 1, buffer 180×220, fioletowy cleaner, Perfect Base, pędzel Indigo 2-in-1 Gel Brush nr 6, fioletowe formy, nożyczki do form, Easy Shape Light Rose, cleaner Wipe Off, Easy Shape Milky Pink, zaciskarka, Self Leveling White 90, Master Nail Art 007, Self Leveling 70 Porcelain, waciki bezpyłowe i lakiery hybrydowe Lance Bounce, Flashback, Disco Pola, Gold Minator, Tip Top. Migdał, owal, balerina, kwadrat. Ile klientek, tyle gustów i tyle potrzeb i też tyle zapytań, czy możemy zrobić tą stylizację na moich dłoniach. Żeby móc dobrze odpowiedzieć na to pytanie, trzeba po pierwsze znać podstawy każdego z tych kształtów, a po drugie wiedzieć, które z nich można dopasować do jakiego typu paznokci. Czeka nas dzisiaj całkiem sporo pracy, dlatego zaczynamy. Zaczynamy od skrócenia do zera wszystkich paznokci. Pilnik układamy pod kątem 90 stopni względem naturalnej płytki paznokcia. Najważniejsze, o czym musimy pamiętać, to zaokrąglenie rantów. Jeśli będą zbyt ostre, mogą wypychać szablon, który będziemy podkładać. Odpylamy powierzchnię miękkim pędzelkiem Cupcake Brush. Drewnianym patyczkiem odklejamy skórki od płytki paznokcia. Pracujemy boczną stroną ściętej końcówki, by nie poranić skóry klientki. Poruszamy się od prawej do lewej strony ruchem wsuwającym i otwierającym. Następnie sprawdzamy patyczkiem, czy skórki są już ładnie odklejone od płytki. Jeśli czujemy, że coś haczy, ponownie otwieramy. Frezem Indigo Cuticle nr 9 usuwamy błonki pozostałe na płytce. Pracujemy ruchem podpychająco-wymiatającym pod kątem 90 stopni względem linii skórek, na płasko względem paznokcia. Moc frezarki ustawiamy na około 7-8 tysięcy obrotów na minutę. Odpylamy. Sięgamy po frez Indigo Cuticle nr 1. Poruszamy się nim od środka wału okołopaznokciowego w stronę lewego punktu wzrostu. Otwieramy wał okołopaznokciowy, tworząc tzw. korytarz. Powtarzamy czynność na pozostałych palcach, a następnie zmieniamy obroty i analogicznie frezujemy od środka skórek w prawo. Frezujemy tak, by końcówka narzędzia schowała się pod wałem. Zwróćcie uwagę, że frez nie porusza się tutaj płasko względem płytki, bo wtedy jego brzuszek wbijałby się w powierzchnię paznokcia, ale prowadzony jest pod kątem 45 stopni względem wysokości wału. Pracujemy samym policzkiem frezu. Odpylamy. Nasza modelka ma bardzo elastyczne skórki, dlatego wycinamy je cążkami jeszcze przed nałożeniem żelu. Prowadzimy narzędzie od prawej do lewej strony, kierując ostrza płasko względem skóry. Płytkę matowimy bufferem o gradacji 180. Poruszamy się od środka do lewej, kierując okrągłą stronę narzędzia do skórek. Dzięki temu ewentualne zadziorki usuną się pod gradacją buffera. Dla pewności możemy jeszcze przejechać po skórze stroną o gradacji 220. Odpylamy. Przechodzimy do dehydratacji płytki. Paznokcie przecieramy dokładnie fioletowym cleanerem. Następnie sięgamy po primer bezkwasowy. Aplikujemy go na całą płytkę, jakbyśmy chcieli pokryć ją lakierem klasycznym. Czas na wcierkę z bazy. Nakładamy kroplę Perfect Base i wcieramy okrągłą stroną pędzla Indigo 2-in-1 Gel Brush nr 6. Wkładamy do lampy na 60 sekund. Zacznijmy od ultra kobiecej propozycji dla miłośniczek długich, smukłych paznokci. Jedziemy z migdałem.
Pierwszy krok to przygotowanie formy. Ze względu na to, że klej formy jest bardzo mocny i często przykleja się do rękawiczek, Karolina nie odkleja formy od razu, tylko zaczyna od jej docięcia. Najpierw wycinamy kółko i przykładamy ją do paznokcia. Paznokieć klientki rośnie delikatnie w dół. Przykładamy pilnik zgodnie ze środkową osią palca i widzimy, że końcówka nam opada. Będziemy tworzyć migdał, zatem formę podkładamy lekko do góry. Widzimy, że w punktach wzrostu pojawiły się dziury, dlatego musimy dociąć szablon na głębokość. Łagodzimy ranty, żeby forma ładnie się dopasowała. Gdy widzimy, że forma pasuje idealnie, odklejamy ją, przykładamy do paznokcia i zaklejamy noski. Będziemy kreować migdał, więc zaciskamy formę 3 rozmiary dalej od docelowej długości. Chcemy zbudować paznokieć do numeru 4 na szablonie, więc zaciskamy formę na 7. Dzięki temu nie będziemy musieli używać zaciskarki. Tunel utworzy się od razu na szablonie. Paznokieć naszej modelki rośnie, przechylając się nieco na bok, więc prostujemy go szablonem zgodnie ze środkową osią palca. Do budowy paznokcia wykorzystamy żel Easy Shape Light Rose. Nabieramy kulkę i rozprowadzamy szkielet od docelowej długości w stronę wolnego brzegu. Od razu nadajemy mu docelowy kształt, by zminimalizować czynność piłowania. Ważne jest, by krawędzie paznokcia wyprowadzone były na prosto i zaokrąglały się ku końcówce. Na wszelki wypadek możemy zostawić zapas około 1 mm materiału, by mieć z czego wypiłować krawędź. I analogicznie z drugiej strony wyprowadzamy krawędzie na prosto i zostawiamy milimetr zapasu. Wolny brzeg naturalnego paznokcia powinien być z każdej strony otulony żelem. Powstały uskok niwelujemy, miziając materiał samą końcówką pędzla, ruchem góra-dół. Easy Shape Light Rose to gęsty żel o konsystencji galaretki, dlatego możemy go długo i precyzyjnie rozkładać. Zostanie tam, gdzie go poprowadzimy. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie multiled. Odklejamy formę z jednej i z drugiej strony i zdejmujemy ją, kierując formę do dołu. Voilà! Szkielet naszego migdałka jest gotowy. Na całej długości paznokcia aplikujemy warstwę poślizgową, czyli tzw. lodowisko, zarówno na naturalnej płytce, jak i na przedłużeniu. Uważamy, by nie zalać skórek. Nabieramy kulkę żelu i rozkładamy w strefie apeksu. Nadmiar produktu możemy odłożyć do słoiczka. Kulkę żelu rozkładamy pędzlem, prowadząc go płasko pod skórki. Pracujemy ruchem podpychająco zabierającym, najpierw z lewej, później z prawej strony. Gdy zabezpieczymy obszar pod skórkami, przemieszczamy się dalej na płasko, uśmiechem rozciągając produkt od lewej do prawej. Gdy zauważymy na powierzchni pęcherzyk powietrza, pracujemy nim do momentu, aż zupełnie zniknie. Następnie dalej uśmiechem milimetr po milimetrze przeciągamy produkt w stronę wolnego brzegu. Nadmiar odkładamy do słoiczka. Na wolnym brzegu utworzył się nam tzw. kaczy dziób. Dlatego musimy go teraz wyrównać. Robimy to prowadząc pędzel pod kątem 90 stopni względem powierzchni żelu. Końcówkę włosia wkładamy w materiał na głębokość około 1 mm i spokojnym, długim ruchem wygładzamy powierzchnię. Sprawdzamy wysokość apeksu, który powinien znajdować się w 1/3 długości naturalnego paznokcia. W migdale łuk górny powinien opadać od apeksu do końca paznokcia. Gdy upewnimy się, że krzywizny są odpowiednio ukształtowane, wkładamy dłoń do lampy na 60 sekund. Dzięki temu, że wcześniej zadbaliśmy o właściwe przycięcie szablonu, teraz nie musimy dodatkowo zaciskać tunelu. Warstwę lepką przycieramy cleanerem Wipe Off i przechodzimy do piłowania. Pilnikiem o gradacji 180 skracamy paznokieć i kreujemy kształt migdała ruchem przypominającym grę na skrzypcach. Opracowujemy przedłużoną końcówkę z każdej strony. Piłujemy okrągłymi ruchami jedną ścianę boczną aż do apeksu, następnie analogicznie drugą ścianę boczną do apeksu. Jeśli zauważymy nierówności lub prześwity, na tym etapie możemy je jeszcze wyrównać. Przechodzimy do strefy przy skórkach.
Piłujemy okrągłą stroną pilnika od siebie w stronę apeksu i analogicznie z drugiej strony. Jeżeli pył zatrzymuje się w okolicy skórek, to znaczy, że powierzchnia nie jest jeszcze dopracowana. By mieć do niej lepszy dostęp, możemy lekko odciągnąć wał. Następnie obniżamy apeks, jeżeli jest zbyt wysoki. Klientki nie lubią wysokich górek. Zbudowany paznokieć ma wyglądać naturalnie. Pracujemy ruchem od wału okołopaznokciowego do siebie. Wyrównujemy powierzchnię, przesuwając się po niej góra-dół. Następnie opracowujemy krawędzie. Przechylamy dłoń na bok i ustawiamy pilnik zgodnie ze środkową osią palca. Prostą stroną narzędzia delikatnie wbijamy się pod krawędź paznokcia, pod takim kątem, by widzieć tylko grubość pilnika. Pracujemy krótkimi ruchami, zgodnie z krawędzią naturalnego paznokcia. Rancik zaokrąglamy z obu stron w kierunku końcówki. Krawędzie wyprowadzamy kilka milimetrów na prosto i zaokrąglamy je do góry, do końcówki paznokcia. Na koniec sprawdzamy, czy kształt jest symetryczny. Kontrolujemy grubość paznokcia, obserwując go od strony tunelu i w razie potrzeby wyrównujemy. Całą powierzchnię matowimy buferem o gradacji 220 od środka do lewej i do prawej strony. Możemy też przejechać po skórkach, by dodatkowo je wygładzić. Oczyszczamy paznokieć z pyłu miękkim pędzelkiem. I nasz migdał jest gotowy. Przechodzimy do baleriny. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób Karolina będzie rozkładać produkt podczas budowania szkieletu oraz jak będzie piłować ściany boczne, ponieważ są to dwa najważniejsze elementy rozróżniające balerinę i migdał. Zresztą zobaczcie sami. Płytkę przygotowujemy podobnie jak w przypadku pierwszego paznokcia, tylko przy balerinie formę będziemy podkładać na prosto. W punktach wzrostu widzimy dziury, więc docinamy szablon dokładnie tak jak przy migdale. Upewniamy się, czy pasuje i odklejamy. Zaciskamy, tak jak przy migdale, 3 rozmiary od docelowej długości. Docelowo chcemy 3, więc zaciskamy na 6. Zarówno balerina i migdał to kształty, które wymagają długości. 3, nawet 4. 3 minimum na formie, żeby to dobrze wyglądało. Dlaczego? Bo jeżeli chcielibyśmy zrobić krótki migdał albo krótką balerinę, to albo uzyskujemy krótkie, ale szpice, czyli klasyk, którego nie chcemy wykonywać, albo w przypadku baleriny tego nawet nie da się określić szpicem. To jest po prostu forma poszerzająca nie tylko wygląd paznokcia, ale i całe palce klientki. Zatem tylko w wersji długiej. A jeżeli chcemy zrobić stylizację krótką, przechodzimy do 2 kolejnych kształtów. Tym razem do budowy paznokcia wykorzystamy Easy Shape Milky Pink. Szkielet będziemy budować nieco inaczej niż przy migdale. Zaczynamy od wolnego brzegu i rozciągamy produkt do docelowej długości. Rozkładamy tak jakby rogalik żelu na wolnym brzegu, poruszamy się płasko od góry do dołu do docelowej długości. Kreujemy kształt baleriny. Z góry może on przypominać nieco zwężony kwadrat, ale nic bardziej mylnego. Jeśli mielibyśmy porównywać balerinę do innego kształtu, byłby to raczej ścięty szpic. Łączenie pomiędzy naturalną płytką a przedłużeniem wyrównujemy tak, by nie było widać uskoku. Góra-dół końcówką pędzla. Odwracamy dłoń, by sprawdzić, jak prezentują się krawędzie. Powinny być wyprowadzone prosto względem krawędzi naturalnego paznokcia, bez zaokrągleń. Z obu stron. Utwardzamy przez 30 sekund. Zdejmujemy formę. Odklejamy górne noski i delikatnie ściągamy szablon w dół. W przypadku baleriny tunel powinien być mocno zarysowany. U nas wygląda pięknie, więc nie musimy używać zaciskarki. Aplikujemy warstwę poślizgową żelu na całej długości paznokcia. Nabieramy kulkę produktu, jak łopatką, rolujemy i rozkładamy w strefie apeksu. Możemy delikatnie zaokrąglić kulkę pędzlem. Następnie przesuwamy produkt pod skórki ruchem podpychająco zabierającym. Pracujemy na płasko pędzelkiem Indigo 2-in-1 Gel Brush numer 6. W materiale pojawił się pęcherzyk powietrza, więc rozpłaszczamy go do momentu, aż zniknie. Poruszając się uśmiechami, kierujemy produkt do końca paznokcia. Ostatni etap to przeciągnięcie resztki produktu z pędzla o krawędź paznokcia. Wyrównujemy końcówkę pędzelkiem pod kątem 90 stopni i miziamy ją góra-dół do uzyskania gładkiej powierzchni. Ściany baleriny powinny być proste, a nie zaokrąglone, więc w razie potrzeby prostujemy. Całość utwardzamy przez 60 sekund w lampie.
Warstwę lepką przecieramy cleanerem Wipe Off. Pilnik o gradacji 180 układamy pod kątem 90 stopni względem krawędzi, aby skrócić lekko paznokieć. Opracowujemy ścianę boczną paznokcia, kierując pilnik delikatnie w literę V. Opieramy pilnik na palcu wskazującym i pracujemy tak, by widzieć tylko krawędź narzędzia. Pozbywamy się materiału, pracując na tzw. kredkę, najpierw z jednej strony, potem środek i z drugiej strony. Na sam koniec wygładzamy powierzchnię, poruszając się od prawej do lewej strony, układając pilnik na płasko do powierzchni. Wyrównujemy strefę przedłużenia, tak by łuk górny paznokcia opadał od apeksu w stronę końcówki. Pracujemy od lewej do środka i od prawej do środka, okrągłą stroną pilnika w stronę wału okołopaznokciowego. Krawędzie prowadzimy zgodnie ze środkową osią palca i wyprowadzamy je na prosto. Pracujemy krótkimi ruchami, by nie przepiłować krawędzi. Powtarzamy czynność po drugiej stronie. Na sam koniec sprawdzamy, czy krawędzie znajdują się na tej samej wysokości. W razie potrzeby poprawiamy. Upewniamy się też, czy krawędzie paznokcia układają się pod kątem 90 stopni. Kontrolujemy wygląd paznokcia od strony tunelu. Czy mamy odpowiednią ilość materiału? Czy grubość jest ok? Jeśli coś jest nie tak, poprawiamy. Całość odpylamy i wygładzamy baferem o gradacji 220. Ponownie oczyszczamy paznokieć z pyłu. Pora na kwadrat. Tym razem zamiast galaretki Karolina użyje żelu Self-Leveling, który jest wręcz idealnym rozwiązaniem, jeżeli stylizujemy krótsze paznokcie. Zobaczcie, w jaki sposób można przyspieszyć swój czas pracy, kiedy sięgamy po Self-Leveling. Do budowy kwadratu użyjemy żelu Self-Leveling White 90. Paznokieć przygotowaliśmy dokładnie tak samo jak dwa poprzednie. Po utwardzeniu wcierki z bazy Perfect Base przechodzimy do dopasowania szablonu. Formę pod kwadrat podkładamy prosto względem osi palca. Jeśli paznokieć rośnie do dołu, szablon podkładamy do góry, by zbudowany paznokieć nam nie opadał. Forma pasuje, ale idzie mocno w dół, więc dodatkowo podcinamy ją na głębokość, by móc poprowadzić szablon bardziej do góry i uzyskać cienką linię włosa. Gdy upewnimy się, że forma ładnie przylega, możemy przyklejać. W kwadracie nie zaciskamy formy przy końcówce. Zaciskamy tylko pod opuszkiem, od spodu, zachowując otwartą formę. Szkielet rozkładamy tak, jak przy balerinie. Nakładamy rogalika na całej długości wolnego brzegu i przeciągamy materiał do docelowej długości. U nas będzie to numer 2 na szablonie. Możemy przeciągnąć dodatkowo milimetr zapasu, żeby cały czas mieć co piłować. Jeśli krawędź wydaje się poszarpana, możemy wytrzeć ją do docelowego kształtu kwadratową stroną pędzla. Wyrównujemy również uskok pomiędzy łączeniem szkieletu z naturalną płytką i wkładamy dłoń do lampy na 60 sekund. Odklejamy formę i delikatnie ściągamy w dół. Po przemyciu powierzchni wipe-offem opiłowujemy szkielet, tak by krawędzie układały się pod kątem 90 stopni. Krawędzie boczne też wyrównujemy, żeby było jak najmniej piłowania po wybudowaniu paznokcia. Przemywamy cleanerem wipe-off. Nakładamy warstwę poślizgową na całej długości paznokcia. Przygotowujemy cienki pędzelek Master Nailart 007, który będzie nam pomagał przy rozłożeniu żelu. Nabieramy kulkę i rozkładamy ją w strefie apeksu, zawijając ją do góry okrągłymi ruchami. Przeciągamy żel pod skórki. Nie musimy go wyrównywać, sam się tam skieruje i wyrówna. Prowadząc pędzelek od jednego boku do drugiego, lekkim uśmiechem, rozkładamy kulkę do połowy paznokcia. Czubkiem cienkiego pędzelka 007 przeciągamy żel w stronę końcówki paznokcia. Kierujemy palec klientki do dołu. Dzięki sile grawitacji żel będzie nam szybciej spływał. Odwracamy dłoń i wyrównujemy. Zbieramy żel z końcówki i przeciągamy go w stronę apeksu, by uniknąć powstania kaczego dzioba. W razie potrzeby możemy ponownie odwrócić dłoń. Grawitacja pięknie wyrównuje powierzchnię. Wkładamy dłoń do lampy. Po 10 sekundach możemy wyjąć dłoń, by zacisnąć tunel. I jeśli się na to zdecydujemy,
Ważne jest, by podłożyć zaciskarkę od spodu paznokcia. Zaciskamy, by uzyskać proste ściany naszego kwadratu. Ściągamy zaciskarkę i wkładamy dłoń do lampy na 60 sekund. Przemywamy powierzchnię cleanerem Wipe Off i zaczynamy od opiłowania kształtu. Pilnik o gradacji 180 prowadzimy pod kątem 90 stopni, tak by widoczna była tylko krawędź narzędzia. Opracowujemy ścianę boczną, podobnie jak w balerinie, z tą różnicą, że pracujemy równolegle względem osi palca. Prostujemy ściany i usuwamy nadmiar materiału z szerokości paznokcia. Następnie powierzchnię paznokcia piłujemy na płasko, prowadząc pilnik góra-dół do apeksu, od lewej do prawej, pilnując na bieżąco ilości materiału oraz grubości linii włosa. Sprawdzamy grubość paznokcia i dopracowujemy fragmenty wymagające korekty. Prowadząc pilnik okrągłą stroną do skórek, poruszamy się od lewej do środka i od prawej do środka. Krawędzie piłujemy na prosto, zgodnie ze środkową osią palca, trzymając pilnik pod takim kątem, by w trakcie pracy widzieć jedynie jego profil. Analogicznie, z drugiej strony, patrząc na paznokieć z góry, sprawdzamy, czy jego kształt jest symetryczny. Jeśli nie, opieramy się na płytce całą powierzchnią pilnika i wyrównujemy. Sprawdzamy linię włosa oraz ilość materiału na całej długości zbudowanego paznokcia. Jeśli trzeba, poprawiamy. Żel w Self-Leveling White nie jest w 100% kryjący, dlatego przy skórkach będzie delikatnie prześwitywał, dodając stylizacji naturalności. Matowimy powierzchnię bufferem o gradacji 220. Jeśli klientce przeszkadzają ostre kanty kwadratu, możemy je delikatnie zaokrąglić, by były wygodniejsze w użytkowaniu. Całość odpylamy miękkim pędzelkiem Cupcake Brush. Mamy to. Kwadrat jest gotowy, a praca przebiegła ekspresowo, ponieważ wybraliśmy self-leveling. Czy to znaczy, że żele galaretki są już passé? O nie, zdecydowanie nie. Wciąż jest ogromna rzesza fanek tego typu żelu. Tu trzeba zrozumieć, że tak samo jak w życiu poza stylizacją paznokci mamy swoje preferencje i się ich kurczowo trzymamy. Na przykład jedni jedzą naleśniki wytrawne, a inni na słodko. I to jest ok. Tak samo będzie w przypadku wyboru produktów. Kluczem jest zapoznać się z każdym z nich i wybrać taki, który nam najbardziej odpowiada. No dobra, my tu gadu, a tu czas na ostatni, ale za to najbardziej uniwersalny ze wszystkich kształtów – owal. Po standardowym opracowaniu płytki i utwardzeniu wcierki z bazy Perfect Base przechodzimy do przygotowania szablonu. W owalu formę będziemy podkładać na prosto. W tym przypadku górny łuk powinien lekko opadać w stronę końca paznokcia. Płytka naszej modelki rośnie delikatnie w dół. W tym przypadku będziemy natomiast nacinać formę na głębokość, by dopasować ją do punktu wzrostu. Jeśli widzimy, że szablon pasuje idealnie, możemy przyklejać. Zaciskamy każdy z dolnych nosków do perforacji. Forma do owalu może być otwarta lub lekko zaciśnięta na samej końcówce. W tym przypadku szablon wydaje się być szerszy niż szerokość naturalnego paznokcia. Musimy więc zrobić w nim nacięcia boczne, by uwolnić opuszki. Nacięcie wykonujemy pod kątem 45 stopni do ostatniej poziomej białej linii. Wycinamy trójkąciki i robimy tak zwane diabełki z jednej i z drugiej strony paznokcia. Wyszczuplamy formę i robimy rulonik, żeby forma dobrze osiadła. Widzimy, że teraz szerokość formy odpowiada szerokości naturalnego paznokcia. Owal będziemy budować żelem Self-Leveling 70 w odcieniu Porcelain. Rozkładamy szkielet od docelowej długości do wolnego brzegu, jak przy migdale. Kształt pędzla pozwala nam już uzyskać kształt owalu. Krawędź wyprowadzona jest na prosto i zaokrągla się ku końcówce. Wyrównujemy powierzchnię pomiędzy łączeniem szkieletu oraz naturalnej płytki i utwardzamy przez 30 sekund. Odklejamy szablon z jednej i z drugiej strony i ściągamy go w dół. Tak jak przy kwadracie, już na tym etapie możemy lekko wypiłować sam szkielet paznokcia. Przemywamy powierzchnię cleanerem Wipe Off i pilnikiem zaokrąglamy wolny brzeg do docelowego kształtu. Tunel w tym kształcie jest o wiele delikatniejszy niż przy poprzednich kształtach. Przemywamy cleanerem Wipe Off. Czas na lodowisko, czyli warstwę poślizgową. W międzyczasie przygotowujemy pędzelek 007 do rozkładania żelu. Nabieramy kulkę, mniejszą niż poprzednio, bo i kształt jest krótszy. Rozkładamy żel w strefie apeksu. Zaokrąglamy produkt i jego nadmiar odkładamy do słoiczka. Podpychamy żel w stronę skórek.
Następnie rozkładamy go do połowy paznokcia, od prawej do lewej i cienkim pędzelkiem Master Nail Art 007 rozciągamy do końcówki paznokcia. Jeśli znajduje się tam zbyt dużo materiału, możemy zebrać go i odłożyć do słoiczka. Odwracamy dłoń, na sam koniec wygładzamy materiał cienkim pędzelkiem, utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Warstwę lepką przemywamy cleanerem Wipe Off. Najpierw minimalnie skracamy paznokieć i piłujemy nadmiar materiału w ścianach bocznych. Opracowujemy powierzchnię od boków do środka paznokcia. Piłowania jest tu o wiele mniej niż przy przedłużeniu żelem o konsystencji galaretki, dlatego self-leveling pozwala nam na szybszą pracę. Poruszamy się od końcówki paznokcia zaokrąglonym ruchem w stronę apeksu. Przy skórkach pracujemy okrągłą stroną pilnika od lewej do środka i od prawej do środka, a następnie wygładzamy powierzchnię w odwrotnym kierunku, od środka do lewej i od środka do prawej. Jeśli pył zatrzymuje się przy skórkach, to znaczy, że powierzchnia nie jest jeszcze dopracowana. Krawędzie prowadzimy na prosto względem środkowej osi palca i zaokrąglamy ku końcówce. Odwracamy dłoń i sprawdzamy, czy kształt jest równy. Na sam koniec, patrząc na paznokieć od strony tunelu, sprawdzamy ilość materiału i w razie potrzeby korygujemy ją pilnikiem. Zarówno w migdale, jak i owalu pilnik prowadzimy okrągłymi ruchami do środka paznokcia. Stylizację matowimy bufferem 220, nie zapominając o krawędziach. Paznokcie odpylamy i przemywamy cleanerem Wipe Off. I oto 4 kształty mamy już wykonane. Doskonale widać, że różnią się nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim sposobem ich wykonania, konstrukcją, czyli tym, jak aplikujemy żel, jak robimy zacisk, jakie piłujemy i tak dalej. I żeby każdy z tych kształtów był perfekcyjnie wykonany, trzeba dopilnować każdego z tych elementów, o czym mówiliśmy podczas odcinka. A teraz czas na, no właśnie, chociaż kochamy nudziakowe kolory, dzisiaj zaszalejemy. Dzisiaj pokażemy Wam migotki. Na pierwszy ogień i palec wskazujący rzucamy odcień Lance Bounce. Czerń połyskująca srebrną, holograficzną drobiną to połączenie elegancji i dyskotekowego szaleństwa, na które w świąteczno-karnawałowym sezonie może pozwolić sobie zarówno zwariowana imprezowiczka, jak i wytworna elegantka. Na palcu środkowym ląduje flashback, nieco jaśniejszy, grafitowy odcień z równie szaloną drobiną. Jakie wspomnienia wywoła w Tobie jego blask? Kolejna z naszych migotek to zjawiskowa disco pola, która zachwyca srebrzystym efektem skrzącej się na paznokciach tafli. Na sam koniec przedstawiamy prawdziwego gwiazdora. Szczerozłoty goldminator z pewnością nie umknie uwadze żadnej paznokciowej sroczce, a jego holograficzne srebrno-złote drobiny z powodzeniem zastąpią imprezową biżuterię. Każdy z odcieni migotek aplikujemy 2 warstwami, pamiętając o utwardzeniu każdej z nich przez 30 sekund w lampie multi-LED. Zabezpieczamy paznokcie tip-topem i ponownie utwardzamy przez 30 sekund. Na koniec możemy delikatnie naciągnąć wały okołopaznokciowe w dół, by uzyskać efekt koloru wyrastającego spod skórek. Polerujemy stylizację suchym wacikiem i gotowe. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, który z kształtów jest ulubieńcem Waszych klientek, a który Wy najczęściej nosicie na paznokciach. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Do zobaczenia! Cześć!